Dzisiejszym gościem jest Patryk Walczak, były pierwszy tancerz Polskiego Baletu Narodowego i obecnie instruktor Pilates. Dzień dobry, cześć. Cześć. Może zacznijmy od początku. W ogóle, kiedy Pilates pojawił się w Twoim życiu? E, Głównie kiedy Pilates odkryła Masza, moja żona. Tak. Ona głównie przez kontuzję i to ona weszła w to jakby pierwsza i stwierdziła, że to będzie jej droga i jakby, żeby zostać instruktorem, musisz odbywać praktyki, no, jak w wielu różnych rzeczach. No i najwygodniej nam było, żeby ona te praktyki robiła na mnie. Aha. A No, możesz powiedzieć coś więcej, jak te praktyki, bo no Pilates teraz jest bardzo, bardzo modny, tak? Dużo widziałam takich kursów. Nie wiedziałam, że trzeba robić praktyki, prawdę mówiąc. To możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Trzeba jakby mieć, akurat w tej szkole, w której my się uczymy oboje, BASI, to jest międzynarodowa, bardzo taka rozpoznawalna szkoła na świecie. Mhm. Em, No trzeba zrobić 200 godzin jakby udokumentowanych własnej praktyki, czyli samemu trzeba ćwiczyć. Trzeba zrobić 200 godzin takiej praktyki nauczania Aha. i 100 godzin obserwowania, jak inny trener prowadzi zajęcia. Czyli no w sumie jest tego 500 godzin Czyli przed proces dość złożony, można powiedzieć, Tak, tak? i to To nie jest jest takie hop przed siup. podejściem do egzaminu, nie? No ale Mhm. tak naprawdę to jest potrzebne, żeby do tego egzaminu w ogóle podejść. No, trzeba tą Mhm. jakby wiedzę i właśnie praktykę zdobyć. A często się zdarza, że ktoś tego egzaminu nie zdaje? Często się tak zdarza, no i niestety bardzo często się też zdarza, że ludzie w ogóle do tego egzaminu nie podchodzą. Okej, no to mnie trochę zaskoczyłeś, powiem szczerze, bo No, wydawało mi się, że Pilates jest raczej prosty, tak? I no już jest takie, po... wiesz, no jest takie trochę nieporozumienie, no bo no właśnie tak prosto nie jest, nie? I Mhm. jednak bierzemy odpowiedzialność za zdrowie ludzi, za ich ciało. No E, pewnie. A jeżeli no, się nie przykładamy do tego, tylko właśnie idziemy za modą i za tym, że fajnie jest sobie być instruktorem Pilates, Tak, tak. no to możemy zrobić komuś krzywdę w bardzo łatwy sposób. No właśnie, oboje z żoną jesteście tancerzami klasycznymi. Czy ten Pilates jakoś w waszej drodze był takim sposobem może trochę rehabilitacji, może regeneracji, czy jakoś wam pomagał po prostu w pracy tancerza? I właśnie tutaj wracamy do tego początku, kiedy ja poznałem Pilates. Absolutnie mnie nie przekonał. Nie chciałem go robić. Okej. Um, Czyli jako tancerz nie ćwiczyłeś Pilates po Właśnie prostu. chodzi o to, że za późno chyba. Za Za późno. późno Mhm. stwierdziłem, że to jest tak dobre. Za późno zrozumiałem, że to jest tak fajne. Nie, bo jakby te Mhm. pierwsze lata mnie no nie przekonał. No i to ciało moje ogólnie, ja jestem takim człowiekiem, który nie rozgrzewał się najczęściej, jakby za często. Tak Aha. naprawdę nawet przed próbami nie przygotowywałem się najlepiej. Jakoś szło. Po prostu. Dobrze wchodziło. Mhm. Ale z E, czego to wynikało? No, nie chciało e, ci się, czy po prostu I nie miałeś czasu? z jakiejś strony no, miałem takie łatwości bardzo długo. Jeszcze jak to Mhm. było młode, jakby tak się nauczyłem, że ja po prostu nie potrzebuję rozgrzewki, że mogę tak Czyli sobie po prostu z biegu, że tak powiem, na zupełnie, salę zupełnie. No i i wszystko jest, było okej. wiesz, jakby z doświadczenia wiem, że jest trochę takich tancerzy, którzy w taki sposób to Mhm. traktują. No i jest właśnie druga strona tego medalu, bo w pewnym momencie to ciało już potrzebuje tego. Mhm. A A, my a w ogóle ćwiczyłeś coś innego, nie wiem, siłownia, jakaś inna e, forma ruchu, żeby po prostu no, to ciało też wzmocnić? trochę siłowni próbowałem, jakby z trenerami trochę pracowałem, ale to mnie też nigdy nie przekonało, wiesz, jakby Aha. nie znajdowałem w tym czegoś, co by mnie porwało. Tak jak właśnie też na początku Pilates, który w pewnym momencie jakoś tak, nie wiem, czy to coś mi kliknęło w głowie Mhm. i naprawdę mnie to tak, wiesz, wciągnęło to, że po prostu Mhm. przekonało mnie to do siebie. I siłownia tak samo, że nie mogłem, po prostu nudziło mnie to. Mhm. Ona jest strasznie powtarzalna No na i tym co polega, tak, że po tak, prostu no, te ćwiczenia są takie same jednak i no możesz zwiększyć ciężar, ale no jakby i nie to ma jest tyle. tutaj dużego pola manewru, tak.
Tak, a jednak wiesz, że jakby jako tancerze, no jednak mamy cały czas jakąś zmianę, cały czas coś Mhm. się dzieje. Nawet jeżeli tak przychodzimy codziennie i robimy ten sam balet przez 3 miesiące, przez kilka lat tego tam, nie wiem, jak jeszcze graliśmy Dziadka do Orzechów, no to wiemy, że w tym grudniu przez kilka Mhm. lat pod rząd będzie ten sam Dziadek do Orzechów i przez kilka miesięcy będziemy pracować, później grać i to wydaje się nudne, ale to jest jednak tak, że my mamy te 2-3 miesiące tego, potem wchodzimy w coś innego i cały czas jest Mhm. zmiana, cały czas też Coś się po dzieje roku, po tak, prostu, tak. po roku ze 2-3 premiery się przygotowuję, no to zawsze jest coś świeżego i z Mhm. głowy jest inaczej, a tutaj no siłownia nie dawała mi światełka w tunelu, że będzie Okej. inaczej, a tutaj akurat Pilates jest inny, bo Mhm. jakby on na żadnym etapie nie stanie się prostszy, tego się nauczyłem. No Mhm. to nigdy nie będzie taki łatwy trening, bo zawsze można sobie coś utrudnić. Zawsze w tym ciele odkrywamy coś nowego i no, im więcej tego robię, tym stwierdzam, że kurczę, będzie tylko weselej. A co cię zaskoczyło w Pilatesie jako tancerza? No bo tancerz, tancerz klasyczny, no to jest dla mnie już taki poziom świadomości ciała i w ogóle pracy z tym ciałem, że no, wydaje mi się niemożliwością, żeby jakaś inna forma ruchu w ogóle mogła być dla ciebie wyzwaniem albo jakimś zaskoczeniem. Czy było coś takiego, co w Pilatesie cię zaskoczyło? Właśnie wiesz, ta świadomość ciała to nie do końca nawet świadomość, tylko to, że my tak długo z ciałem pracujemy i znamy je, Mhm. nam się wydaje, że znamy je bardzo dobrze, ale Pilates uczy cię oddzielać troszeczkę mięśnie, pracować nad grupami mięśni dość Mhm. takim w dużym skupieniu, że na pojedynczych partiach pracujemy i, i tancerze lubią oszukiwać w Pilatesie. Okej. Że Mhm. jesteśmy tak performerami, tak? No I tak. wykonujemy te ruchy, które jakby instruktor pokaże, my je wykonamy. One Mhm. wyglądają tak, jak mają wyglądać, ale bardzo często to nie jest to. I z tancerzami się pracuje o tyle ciężko, że właśnie znaleźć ten detal, gdzie on oszukuje, Aha. żeby troszeczkę sobie tam odpocząć albo coś w tym stylu. To jest też takie małe wyzwanie, ale no w ogóle, bo pracuję sobie czasami z tancerzami, z moimi Mhm. kolegami z, No, jakby nie było. baletu. I tak, to jest bardzo fajna praca, no bo to też tak to przyzwyczajenie też do zmęczenia i do takiego bólu jakby w trakcie treningu jest Mhm. też bardzo, bardzo fajne. Tego, czego nauczyliśmy się w naszym zawodzie, że właśnie mimo to, że boli, to trzymają pozycję, tak jak długo Mhm. się mówi i to jest też ekstra. No ale co mnie zaskoczyło, sorry, Mhm. zmieniłem zupełnie ten... no właśnie poznanie swojego ciała tak naprawdę. Mhm. Może poznanie od takiej innej strony, z innej Mhm. perspektywy. Tak, ale wiesz, że tak, tak dokładnie, bo ja tak jak mówię, wiesz, pokazany mi był krok i ja go robiłem. Mhm. Nieważne jak, ja go robiłem, kopiowałem najlepiej jak umiałem i no i właśnie to, ja go kopiowałem, a tutaj w pełni rozumiem to, co ja robię teraz z ciałem, nie? I to się na pewnym etapie uruchomiło i tak jak mówiłem wcześniej, chyba trochę za późno, bo może to by wydłużyło tą moją karierę o chociaż kilka lat Jeszcze parę cennych. lat. No No. właśnie, to może wróćmy trochę do tych twoich kontuzji. No zresztą nie tylko twoich, tak, bo chyba większość niestety tancerzy klasycznych boryka się z jakimiś mniej lub bardziej poważnymi kontuzjami. Dlaczego ten balet jest taki obciążający, taki kontuzjogenny? Bo może niektórzy tego nie rozumieją, tak? Bo też jest taki stereotyp, no, że zwłaszcza teraz w kontekście tych wcześniejszych emerytur dla tancerzy, no różne są komentarze, tak, że wy tam tylko podskaczecie na tej scenie, tak? Jakiś zakręcicie piruet, no i gdzie tu w ogóle jest jakaś praca? No, wiem, całe ciało pracuje też i jakby to, no, to Mhm. jest ciężka fizyczna praca, jednak to jest od tej 10 do 18 z krótkimi przerwami pomiędzy. To jest ciężka fizyczna praca, tylko no, jakby myślę, że akurat jeżeli chodzi o te emerytury, to największy zarzut jest taki, że jesteśmy niepotrzebni społeczeństwu.
No i No, to jest oczywiście, kwestia względna, tak? tak, No, no bo to oczywiście niektórym kultura nie jest potrzebna, to też dokładnie trzeba to, o tym mówimy, powiedzieć czyli jasno, jakby tak? w żadnej formie, więc na pewno jeżeli mówimy Tak. o tancerzach, no Mm. to jakby tacy ludzie będą głośno mówili, że jesteśmy No niepotrzebni, ale bo na przykład przeczytałam taki komentarz pana hydraulika, który a, no, napisał, że co to w ogóle jest. On tu 12 godzin pracuje, jakieś te krany tam dokręca, tak. A tu jakiś tancerz będzie chciał wcześniejszą emeryturę. No. no jakby dokładnie to i z jednej strony rozumiem, no ale z drugiej strony jednak jesteśmy, jakby kultura jest bardzo Mhm. ważna No oczywiście. i człowiek, który trochę do tego teatru, czy nie do teatru, filharmonii, muzea nawet, przecież to wszystko to jest sztuka i to jest potrzebne. My nie jesteśmy w stanie wykonywać dłużej zawodu. Em, No i No też trzeba stwierdzić, że wy ten zawód zaczynacie bardzo wcześnie, tak? Bo, bo no, mając kilka lat tak naprawdę, to już jest no, początek tego zawodu, tak? tak, już wtedy zaczynamy to nasze ciało jakby wyniszczać powoli. W Wyniszczać wieku 10 dokładnie. lat. Ja akurat w wieku 10, ale są oczywiście ludzie, którzy wcześniej zaczynają. No właśnie, i to jest bardzo wcześnie, no więc jeżeli ktoś zaczyna mając lat 10, no to rzeczywiście po 20 latach takiej naprawdę intensywnej pracy z ciałem, no to już może jakoś tam tą eksploatację odczuć, prawda? No i zapytałaś o kontuzję. No i właśnie ze mną akurat przygoda była taka, że to moje ciało pozwalało mi na dużo i Mhm. na szczęście też unikałem poważnych kontuzji. Miałem takie coś, że tak naprawdę przez całą swoją karierę nigdy nie miałem no nic Nic poważnego. poważnego. No, jakieś podkręcone kostki, jedna i ta No sama, to norma. druga kostka też kilka razy, no ale to nigdy nie było. Zawsze się śmiałem, że szedłem do lekarza i on mówi, a to nic poważnego, 3 tygodnie zwolnienia, czy tam 4 tygodnie Mhm. i wracam do pracy. No plus jeszcze ja dodatkowo, jak usłyszałem 3 tygodnie, no to ja mówiłem, dobra, to wypisz mi na 2 i ja po 2 tygodniach wracam do pracy. Mhm. No to jest też kolejna rzecz, nie? Że te moje kontuzje się nigdy nie. Nie zaleczyły do końca. Dokładnie. I wracałem i pracowałem tak, jakby się nic nie stało. Mhm. Mm, I właśnie niestety te wszystkie małe rzeczy się Mhm. nazbierały no do takiego stopnia, że naderwany jakiś mięsień to już było jakby co 2-3 miesiące miałem naderwany mięsień. Mhm. No to już w pewnym momencie boli. Tak, No na pewno. Na zwłaszcza, pewno. że kolejna rzecz dochodzi, nie? Że ja wracałem i tak sobie myślałem, no dobra, 3 tygodnie mnie nie było, teraz wróciłem i dosłownie w tym tygodniu, kiedy wróciłem, coś innego mi się stało. Na tyle, że Mhm. gdybym poszedł do lekarza, dostałbym kolejne 2-3 tygodnie zwolnienia, ale nie szedłem do lekarza, bo stwierdzałem, że No też nie o to chodzi, żeby być na tym zwolnieniu przez cały tak, czas, tak? a jedna, druga tabletka i jakby spektakl będzie zrobiony. No ale to jakby no, to się nie ma okazji zagoić, znowu się Mhm. niszczy. No i oczywiście ja mówię o sobie, ale wiem, że dużo osób w taki sposób działa. Jakieś Mhm. blokady, te zastrzykienia, sam akurat tego nie brałem, ale Mhm. no, robią takie naprawdę silne leki przeciwbólowe i tak I pracuję. po prostu się ciśnie aż do momentu, jak to, no brzydko mówiąc, nie pójdzie do No nie końca, pójdzie tak? zupełnie, także już wtedy Tak. tam pół roku to jest właściwie taki optymalny okres zwolnienia. Mhm. No też musimy powiedzieć, że ten ruch w balecie, w ogóle ta specyfika tańca klasycznego, no to ten ruch jest nienaturalny dla naszego ciała, prawda? Właśnie bardzo. No bo kto wykręca sobie nogi, tak, chodząc czy stojąc, gdzieś tam opierając się, nie wiem, nawet o drążek, no to jednak ta pozycja nasza naturalna jest zakręcona, tak? No nie podnosimy też tak wysoko tych nóg w każdym kierunku tak naprawdę. Mhm. No I jeszcze w twoje... Mhm. nie bacząc tak naprawdę na możliwości człowieka. Jakby Tak, to tak. jest wymóg, że masz podnieść tą nogę tak wysoko i jakby masz ją Te podnieść. biodra muszą być jak najbardziej otwarte, tak jak to Tak, się no mówi. i niby jakby wiedza, ta nauka idzie do przodu i Mhm. chciałoby się, żeby jakby nauczyciele rozumieli na przykład, co to jest skolioza w szkole, No tak. no nie rozumieją. I no to jest akurat to te zamknięte biodra, no i na siłę jest po Mhm. prostu jakby Wykręcane. walka z tym.
No jeszcze u chłopaków, tak, no to dochodzą te skoki, prawda? Ty byłeś gwiazdą No, naszego teatru, jeśli chodzi o bardzo taki wysoki skok. Ty w ogóle wiesz, na ile tam, nie wiem, na jaką wysokość skakałeś? Kiedyś to zmierzyłeś jakoś? nie, nie. To znaczy my sobie robiliśmy takie konkursy, zawody, tak? Jakby Aha, kto kto tam wyżej? gdzieś tam dotknie czegoś, tak? No to akurat, Aha. no, żeby jak najwyżej skoczyć, no to skakałem dość wysoko. Ale nie wiem, tak. No, żeby wysokość zmierzyć, no to nie podam żadnej konkretnej liczby. Możliwe, że kiedyś Mhm. mierzyliśmy, ale nie. Mhm. No ale jest to wysoko, tak? No jednak Mhm. powiedzmy, Ale że normalny człowiek, który nie ma tego przygotowania baletowego, no raczej nie da rady, tak? tak, tak, tak. No to znaczy baletowego tak, ale to są też w balecie ten taki balon, to unoszenie, Mhm. jakby to zostanie w powietrzu na chwilę. To jest to, co jest Tak. najczęściej jakby tak doceniane. I No to też ten skok, no to wiadomo, no to nie chodzi o to, żeby tam wziąć byle jaki rozbieg i, mhm. i No tak, skoczyć ile wlezie, tak, jak tak. najwyżej, tylko jednak Kolejna no rzecz. to musi być też jakaś pozycja, tak, utrzymana w tym skoku. Każdy skok Mhm. ma swoje zasady, prawda? Więc to Mhm. jest jeszcze trudne, że po prostu nie wiesz, że tak wysoko, no to jeszcze ta noga musi być w takiej i takiej pozycji, ręka w takiej i takiej, no to No jest i, szalenie trudne. i akurat to, z czego nie byłem najbardziej znany, przynajmniej z polo, to jest lądowanie, nie? Jakby to na tym. Aha, no to też, tak, to też nie możesz byle jak, prawda? Tak, akurat tutaj się ze mnie często śmiali koledzy, bo wysoko skakałem, dobrze wyglądałem w powietrzu, a lądowanie już nie A było. lądowanie No już, i wiesz, no ja tam nie zauważyłam. tak, akurat się mrugało na chwilę i jest dobrze. Mhm. No ale wiadomo, no, przy takich skokach, no to też te kontuzje na pewno są Oczywiście częstsze, no. No. łydki najczęściej, plecy się też, kolana. No właśnie. No jeszcze właśnie faceci, no to mają ten problem, że, znaczy no problem, tak, no na tym polega balet, że tańczą z partnerką, więc są te podnoszenia też, no. Więc wiadomo, no dziewczyny są bardzo szczupłe i tak dalej, ale jednak 10 kilo nie ważą, prawda? No tak, no i plus balety trwają te, no nie wiem, akurat, no teraz przypomniałem sobie pierwsze co, to Dama Kameliowa, w której w sumie Mhm. mam no, z 40 minut podnoszeń. No właśnie. No to jest w tym 3-godzinnym spektaklu jest 40-minutowa siłownia. My to To jest ćwiczymy. konkretny ciężar, umówmy się. Tak, dokładnie. No my to ćwiczymy codziennie i po kilka godzin, właśnie przygotowując się do Mhm. spektaklu. No jeszcze no, na scenie ty tańczyłeś na przykład z Juką, no to jest bardzo no, szczuplutka kobieta, ale ta suknia to Tak, super, jest, zauważyła. ona też tam parę kilo dodaje, prawda? No to więc to jest taka siłownia rzeczywiście konkretna, bym powiedziała. Zupełnie nie. Tam nie ma wygodnych chwytów. Dokładnie, no bo to też trzeba powiedzieć, że no musisz w konkretny sposób tą partnerkę podnieść, tak? To nie tak jak wyjdzie, tylko trzeba też to umieć. No i to na pewno też jest bardzo obciążające dla tancerza. I tutaj znowu właśnie ten pilates nam się fajnie odzywa, bo to, wiesz, no bo plecy się obciążają akurat najczęściej chyba No przy tak myślę właśnie. starowaniach. I tutaj zyskanie tej kontroli nad swoim brzuchem i nad Mhm. mięśniami pleców, mięśniami ramion osobno, budowanie tej kontroli właśnie nawet, bo wiesz, pilates często to nie jest budowanie siły do końca, tylko właśnie kontroli. Mhm. Mm, No to bardzo dużo zmienia, bo później zyskując tą kontrolę wchodzę na salę i kiedy wiem jak to, jakby zakodowałem to swoje ciało, że ma pracować Mhm. w taki sposób, nauczyłem je powtórzeniami na pilatesie, to o wiele łatwiej się podchodzi do partnerowania. Ja już wiem, jak ustawić plecy i jak się za to zabrać, a nie wygiąć plecy i byle tylko do góry. Mhm. To co daje Pilates tancerzowi, czego nie daje na przykład taka standardowa lekcja baletu? Znaczy, lekcja jest lekcją, to jest też, wiesz, to jest zupełnie inna No rzecz. wiadomo, to jest Technika też i to trzeba. obowiązkowa rzecz. Tak, ale właśnie ta kontrola i to nauczenie ciała odpowiednich mechanizmów, jak Mhm. działać. Jakby,
No właśnie to, że rękę jak podnoszę, to żeby od razu nie podnosiło się ramię. Mhm. Czyli przy prostych ruchach bardzo właśnie pracujemy tak, żeby łopatki opuszczać, ręce sobie podnosić. I jakby, bo nie mamy lekcji partnerowania już w teatrze. To Aha, już było dawno temu, tutaj teraz się nikt nie przejmuje tym, czy ty potrafisz partnerować. Nie, ty masz podnieść i jakby zrobione. okej. Czyli I musisz we własnym zakresie jakby trochę no się dokładnie, tam no i doszkolić. najczęściej się mówi, że siłownia, Mhm. idź na siłownię, No tak, to podnosisz ciężary, więc. tak, a to nie o to chodzi. Jednak tutaj chcemy się nauczyć koordynacji i Mhm. zrozumieć ruchy, jakie wykonać. No oczywiście, jeżeli ktoś jest bardzo słaby, no to siłownia. No ja na pewnym etapie musiałem troszeczkę siły jednak zyskać, No tak. ale właśnie po swoim doświadczeniu zauważyłem, że często chłopaki, którzy całymi dniami potrafili na siłowni siedzieć, mieli problemy z podnoszeniem dziewczyn, no bo tak jak Mhm. powiedzieliśmy, no to jest żywy organizm, Tak. który Się rusza też, prawda? tak, To nie więc jest sztanga, która no, dokładnie, więc jak możesz sobie na podniesiesz, tak siłowni będzie. ponad godzinę dziennie sobie siedzieć, 2 godziny i wyglądać jak Mhm. szafa, a później mieć problem z podniesieniem 40-kilogramowej osoby, no bo może Mhm. 40 kilo. Czy tam pod 50, powiedzmy, nie przesadzają też z tym. No, myślę, że niektóre to tam. Możliwe, że tak. Myślę, że nie mogą tam 40 parę ważyć, jak Um, najbardziej. No, także o wiele ważniejsza jest technika i zrozumienie tak swojego ciała, jak ciała partnerki, Mhm. rytmu, w jakim się poruszamy. Czyli tutaj akurat uważam, że pilates może być nawet cenniejszy niż siłownia. Mhm. Czy Pilates uważasz, że może pomóc poprawić tę technikę baletową? E, tak. I Mhm. każdą inną. Ja uważam, tak, uważam. Całkowicie tutaj akurat powiem zupełnie szczerze. Aczkolwiek nie uważam, że może zastąpić cokolwiek. Nie, Mhm. pilates jest świetnym uzupełnieniem. No to I też dobrze, że mówisz, bo to też jest ważne, prawda, żeby ludzie mieli tą świadomość, że ten Pilates, no może nie wiem, no nie jest takim treningiem samym w sobie idealnym na wszystko, tylko właśnie bardziej takim uzupełnieniem jakiejś dyscypliny, tak, sportowej, którą akurat trenujemy. mhm, jak najbardziej. I jakby cokolwiek byśmy nie robili, to znajdziemy jakby w pilatesie, no bo to jest właśnie praca ze swoim ciałem, poznawanie swojego ciała. Znajdziemy tam to, czego potrzebujemy. To, w jaki sposób poprawić. No tutaj, jeżeli ja pracuję z tancerzami, to jest akurat dla mnie z jakiejś strony dość łatwo, no bo mam Mhm. ponad 20 lat baletu w ciele. No to jest kupa czasu. Teraz tak trochę lat pilatesu. Udało mi się to połączyć w jakiś taki fajny sposób. I potrafię też, bo też ze szkoły baletowej czasami dzieci do mnie przychodzą, no to potrafię też powiedzieć, w jaki sposób to, co robimy tutaj, przekłada się na pracę na sali baletowej. Mhm. Więc właśnie, no, zresztą masz to tak samo, że tłumaczymy to właśnie też często, jakby, no bo no nie mam doświadczenia w bieganiu. No tak. Jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto biega maratony i chce z nim pracować, no to wiemy, skupiamy się nad pracą kostek, to jak kolana się układają, Mhm. biodra. Oczywiście to też jakby góra ciała też jest ważna u biegacz, to nie jest tak, że tam tylko nogi biegają, No więc wiadomo. zawsze wzmacniamy całe ciało, ale no, słyszeliśmy komentarze, że też jakby pomagamy przy ustawieniu nóg. I to jest bardzo fajne. Ktoś inny, ktoś się zajmuje czymś innym, też znajdzie coś dla siebie na pewno. A jak byś opisał te różnice pomiędzy treningiem takim baletowym, stricte lekcją baletu, a właśnie takim spotkaniem z tobą i treningiem Pilates? No, to jest zupełnie co innego. Zresztą teraz, jak czasami robię sobie nadal lekcje baletu, Mhm. to jest trudne. To jest naprawdę wymagające, bo nie robię ich codziennie, tak jak kiedyś. Więc Mhm. jak niedawno chciałem zrobić całą lekcję, to bardzo się zmęczyłem. Zrozumiałem, jak dużo mięśni angażuje to i właśnie, żeby to jeszcze Wszystkie, wyglądało. chyba wszystkie mi się wydaje. Tak, tak, dokładnie. Aż byłem zaskoczony, bo jak robiłem to codziennie, Nie to nie, myślałeś o tym. tak, nie myślałem o tym, że to jest tak trudne. Em,
pod tak wieloma względami. Jest tak wiele płaszczyzn. Nawet to utrzymanie ręki z boku przez te kilka minut jest A to nawet nie straszne. ręki, przecież to dłoń też musicie No tak, ułożyć. To nie można jakoś tam sobie jej zwieścić, tylko no też to także dłoń musi być każdy ten szczegół to jest, jest bardzo kosmos. skomplikowane, bardzo ciężkie i jeszcze bardziej to doceniłem jakby właśnie po tej jakiejś tam przerwie nie robienia lekcji. e, Mhm. Te skurcze po prostu w mięśniach, no bo zawsze też chcemy przekraczać ten limit taki, i jeszcze dalej iść i to, no to też oczywiście dalej męczy. Em, no, a Pilates. Pilates jest nieco wolniejszy. Są oczywiście rzeczy, które przyspieszą troszeczkę to bicie Mhm. serca. No ale chyba nie możemy powiedzieć, że Pilates jest bardziej precyzyjny niż balet, tak? Bo to wydaje mi się, że tu i tu musisz jednak tą dokładność ruchu zachować, prawda? Tak, tak. I to akurat słyszałem już kilka razy w trakcie prowadzenia treningów, Aha. że bardzo zwracam uwagę na szczegóły. No to chyba dobrze. No, ja tak uważam, ale czasami miałem wrażenie, Mhm. że słyszę to trochę z takim wyrzutem. A no tak, No, nie każdy jest do tego że przyzwyczajony. przesadzasz po prostu. Tak, tak. I więc cały czas znajduję w sobie troszeczkę, pracując z ludźmi, to Mhm. ten złoty środek, gdzie mm, no, po kolei, powiedzmy, dodajemy szczegóły, tak? Jakby skupiamy się na większych rzeczach i potem idziemy do coraz mniejszych. No bo to też jest tak, że w Pilatesie bardzo widać taki, nie stopnie, ale no to takie budowanie warstwy, może o tak, Mhm. że zyskujemy kontrolę nad jedną rzeczą, potem utrudniamy sobie trochę to ćwiczenie. Jeżeli już widzę, że osoba zdobyła powiedzmy jakieś tam umiejętności, wie jak zrobić jakieś ćwiczenie, no to utrudniam trochę, Mhm. żeby no i to było trochę ciekawiej, ale też żeby odrobinę więcej kontroli jeszcze zyskiwać na innych płaszczyznach. Ale no, Mhm. żeby pójść dalej o krok, chcę, żeby ten pierwszy etap był dobrze opanowany. A spotykasz się na przykład z taką opinią, że czy to tancerz, czy po prostu jakaś osoba z zewnątrz przychodzi i jest zaskoczona, że ten pilates jest trudny, że to nie jest tak jak tam na Instagramie widzimy, prawda, wesołe dziewczyny w Tak, różowych nawet leginsach i że wszystko jest y, super fajnie, tylko że jednak kurczę, trzeba się namęczyć. prawie za każdym razem. No naprawdę. Okej. Prowadzę zajęcia, to słyszę, że wiesz, daję jakąś uwagę, chcę coś poprawić, żeby właśnie trochę inaczej to ciało działało. No i Mhm. słyszę, ale tak jest ciężej. Nie, no bo jakby, żeby już zyskać kontrolę, nie wiem, nad kostką i nie ruszać nią w trakcie, jak coś innego się dzieje, no Mhm. to nagle słyszę, ale tak jest ciężej. No, Aha. no jest ciężej, no. Trzeba się A skupić. może to po prostu jest takie oczekiwanie, no, że ten pilates nie może być ciężki po prostu, że to musi być łatwo i przyjemnie. Tak, tak, to jest, no to jest jakieś bardzo duże nieporozumienie dla mnie. Aha. Okej, to może wróćmy jeszcze trochę do tych tancerzy. Czy uważasz, że pilates powinien być taką obowiązkową formą ruchu w szkołach baletowych, albo też dla zawodowych tancerzy już w teatrze? Uważam, że tak. Mhm. A Bardzo, dlaczego nie jest? e, no, akurat Znaczy, nie wiem, czy na zachodzie nie jest, bo szczerze mówiąc, to tam widziałam takie dość duże te sale z tymi no, reformerami, tego tam co było ich z usłyszałem, to kilkanaście. w Londynie, w Royal jest Mhm. godzina, No godzina właśnie. pilatesu i jest jeszcze, jak są, mają też jakieś inne zajęcia. No ale oczywiście to w dużej mierze myślę, że to są koszta, no bo to wtedy trzeba mieć trenera, Mhm. który po prostu w tej szkole jest. Ale E, czy to jest taki duży koszt? No też umówmy się, taki godzina takiego to znaczy, wiesz, jeżeli w pracy szkole, instruktora Pilates, no to nie są chyba jakieś takie grube pieniądze, żeby po prostu szkoły czy teatru nie stać na to. jeżeli w szkole wybierają to, że będą dzieci uczyli hip-hopu, a nie pilatesu, no to jakby, no tutaj mam problem, bo nie wiem, czy hip-hop mi jest tak potrzebny do tego, żeby w teatrze wielkim No tańczyć. właśnie, właśnie. Może to Ale jest problem pieniądze z się, jakimiś na decyzjami, takiego tak? tancerza pieniądze się znalazły i no nie wiem, no jest tak, wartości jakieś i dokąd my zmierzamy, to jest jakby Mhm. ważne pytanie.
No, u nas w teatrze jest siłownia, Jest. nie za duża, Tak, ale jakby no jest to, co jest potrzebne i ale właśnie jest w akurat pełni, tak, w pełni tak, wyposażona. No, ale reforma to reformer jest stoi. tylko jeden. Jeden, tak. Czy to wystarczy? No, patrząc na to, jakie jest zainteresowanie, Ilu jest tancerzy w zespole? tak jakby na stałe powiedzmy, że cały czas pewnie około 70 jest. 70-80 osób. No, sporo. No, no i ten jeden reformer, Ten e, jeden biedny reformer, tak. czy on da radę? Wiesz, oczywiście pracuję też no, kilka razy jakby z kilkoma osobami. Teraz pracowałem też na macie, która Mhm, też jest jakby i bardzo ten ważne. reformer nie jest do niczego potrzebny. Jak jest mata, to jest wspaniale. Mhm. Mm, I też się da. A reformer to dla mnie też no, do pracy indywidualnej jest jak Mhm. najbardziej wystarczający. Tylko pamiętam właśnie, jak ten reformer mm, się w ogóle pojawił w teatrze, akurat pamiętam te czasy mniej więcej, i sporo tancerzy po prostu nie wiedziało, co z tym zrobić. No Jak tak. tego używać, jak na tym ćwiczyć. Fajnie, że jest, ale co my mamy z tym zrobić? I to chyba też jest problem, że po prostu no nie było takiej osoby jak ty na przykład, która no chociażby, no nie wiem, tą lekcję pokazową by zrobiła i Mhm. To znaczy, kurczę, no później jest też tak, nie, że dobrze jest jednak mieć oko nad sobą, no pewnie. bo no, bo powielamy błędy i pogłębiamy swoje tak naprawdę jakieś przyzwyczajenia, Mhm. których z jednej strony właśnie kładziemy się na tym reformatorze, żeby się tego pozbyć, że chcemy troszeczkę inaczej popracować, a nie jeszcze bardziej sobie tam dodawać jakichś A rzeczy, da które... się, da się w ogóle tak źle ćwiczyć na reformerze, O, że po prostu sobie, no nie wiem, tak utrwalisz jakieś swoje błędy i jeszcze gorzej będzie to ciało potem pracowało niż no przed. z jednej strony tak, no bo to są, wiesz, no to są właśnie małe ruchy bardzo często wykonujesz, żeby jednak Mhm. zachować jakieś bezpieczeństwo na tym reformerze, tak? No to nie będziesz tam szalała, jakiejś choreografii niesamowitej wykonywała. I jeżeli wykonujesz rzeczy źle, no to jeszcze bardziej możesz sobie obciążyć. Na przykład odcinek lędźwiowy, który cię boli. Mhm. Bardzo często ludzie do nas przychodzą mówiąc, że bolą mnie tutaj plecy na dole, właśnie ten odcinek lędźwiowy, nie? I ćwiczą i tak naprawdę jeszcze pogłębiają to, co do tej Mhm. pory robili. No bo tak jest Czyli lepiej, tak żeby był instruktor jednak. przez jakiś czas przynajmniej. Tak, żeby chociażby pokazać ten wzorzec, tak, No, ruchowy. mamy trzy metody nauczania oczywiście i to jest, żeby poprawić kogoś manualnie, ręką Mhm. normalnie wziąć tam, nie wiem, rękę ustawić, nogę czy coś. Możemy pokazać ćwiczenie. Mhm. No i oczywiście mówienie. Mówienie jest już takie, czasami wiesz, ja mówię do człowieka, że tutaj rękę daj tutaj, a człowiek w drugą stronę zupełnie, nie? Albo teraz Mhm. noga tutaj, a idzie ręka. I no to już dość abstrakcyjne, ale wiesz, manipulacje miednicą, przodopochylenie, tyłopochylenie miednicy, często ludzie nie rozumieją tego. Mhm. Tancerzom może akurat łatwiej, ale Tak, no bo na to jest jednak duży nacisk tak. kładziony, Akurat że tancerzom wystarczy albo powiedzieć, albo tak pokazać ręką tylko, wiesz, mały łuk i wiedzą o co już chodzi. wiedzą o co chodzi, tak. Tak, i te korekty się o wiele łatwiej wprowadza, Mhm. e, no ale bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę. Jeżeli pójdzie się też o krok za daleko, za wcześnie, Mhm. to też no, są różne niebezpieczeństwa. Bardzo łatwo przecież, tak jak zresztą mówiliśmy wcześniej, Instagram jest pełny tego. Tak, tak, Bardzo imponujących ćwiczeń. tak. I No ktoś jeżeli będzie chciał odtworzyć jakby te widowiskowe pozy, no i tak, nie może to wiedząc się co nie robi, powieść. tak, nawet wiesz, no do nas często jak ludzie, jakby tancerze przychodzą, a my akurat, nie wiem, dzień, 2 dni wcześniej wrzuciliśmy jakieś wideo, na którym robimy Mhm. coś dość zaawansowanego i oni mówią nam, że chcą to zrobić. Aha. No to oczywiście budujemy wtedy trening trochę, żeby przygotować do tego Mhm. ćwiczenia i pod koniec próbujemy to i czasami nie wychodzi, mimo właśnie tej znajomości ciała naprawdę dobrej. Mhm. No właśnie, skoro jesteśmy przy tym reformerze, to
Może po prostu powiedz, co to jest za urządzenie. No bo każdy to chyba widział już w dzisiejszych czasach. To nawet w Polsce nie jest jakaś tam super nowość, tak? Bo jeszcze Mhm. parę lat temu, no to rzeczywiście robiło wrażenie. Co to jest? Co to jest za maszyna? No, ogólnie sprzęty do Pilatesu są wszystkie, Mhm. no wszystkie, większość jest wymyślona przez Pilatesa, czyli Mhm. twórcę metody, którą wcześniej jakby on sam nazywał Contrology, czy kontrologię. Mhm. Tak. Coś E, takiego. tak, i no jak on już umarł, to stwierdzili, że nazwą to Pilates. Wzięli jego szkice i na Mhm. podstawie tych jego szkiców i tego, co on sam zbudował u siebie w domu, u siebie w studiu, stworzyli już te współcześnie wyglądające nasze sprzęty, z których korzystamy teraz. Reformer jest chyba najbardziej znany, właśnie. No to jest, no, dużo części tam jest, ale ogólnie najważniejszą rzeczą jest wózek z prężynami przyczepiony jakby do platformy, nie do Mhm. platformy, do obudowy. No i Mhm. na tym wózku, zależnie od tego, ile sprężyn użyjemy, możemy sobie zmieniać obciążenie. Mamy pętle na ręce, to znaczy takie linki, które możemy albo Takie uchwyty. tak, Mhm. uchwyty, których możemy albo rękami używać, albo stopy sobie zaczepić. E, No i sam reformer wystarczy na to, żeby całe ciało. Mhm. Do, Pracowało. tak, tak, tak. No ale to jest właśnie, tak jak mówię, najbardziej popularny sprzęt. Dalej mamy krzesło, dość dziwnie nazywające się Wunda Chair. Aha. Nie wiem niestety skąd ta nazwa Wunda. E, Ale to jest część reformera, czy to nie, to jest jest zupełnie osobno stający osobny? sprzęt. Mhm. I tam też są 2 do 4 sprężyn, zależnie od modelu. Mamy pedał, czasami dzielący się na pół. No i tak samo, cały repertuar można na nim zrobić. I Aha. i to jest drugi sprzęt. Mamy trzeci sprzęt, to jest Cadillac. To akurat nazwę kojarzę, jakby Mhm. skąd się bierze, no bo Cadillac to jakby w tych czasach, kiedy on sobie działał, to był bardzo wypasiony samochód. I on Tak. stwierdził, że właśnie ten sprzęt to jest taki jego Top najlepszy, model. tak, najlepsze dzieło. Mhm. I ta nazwa, no i to jest łóżko. Z 2 stron jakby z jednej strony ma jeden drążek, przyczepiony taki jakby jak wahadło trochę. Yy, No i ona ma też obudowę. Od góry jest jakby rury takie, że można też robić ćwiczenia do góry nogami, ćwiczenia, w których wisimy trzymając się za te drążki. I do tego są też różne akcesoria, bardzo dużo sprężyn, wieszamy sobie, żeby dostosowywać obciążenia. Mhm. Czyli to już wymieniłem 3 sprzęty. Mamy dalej ladder barrel, beczka po polsku tak zwana, Mhm. z drabinką. To też doskonałe urządzenie i do stretchingu, i do wzmacniania i pleców, i brzucha, i nóg, i dos- Wszystkiego. Mhm. tak. Właśnie to, do czego zmierzam, to jest to, że Reformer zyskał ogromną popularność. Z jednej strony jest dość Mhm. łatwo właśnie wsadzić kilka takich reformerów w jedną przestrzeń i ten trening jakoś tam poprowadzić. Jeszcze najlepiej, żeby ludzie się za bardzo nie zmęczyli. E, No, ale metoda Pilates, jako właśnie ta kontrologia, jest bardzo bogata. I jeżeli człowiek na przykład ma problemy ze zrozumieniem czegoś na jednym sprzęcie, to wiemy, że na innym może mu to wyjść łatwiej. I wtedy, jak wrócimy znowu na reformer, no to będzie o wiele, jakby zmieni się wykonanie tego ćwiczenia. I każdy sprzęt ma swoje takie trudności, Mhm. wyzwania, ale też daje taką pomoc w zrozumieniu metody. To w ogóle ten reformer to jest taka nowa maszyna, czy on już istnieje na rynku ileś tam lat? Nie, to już długo istnieje, no bo on sam Pilates to jakby zaprojektował trochę jakby ze swojego łóżka, tak? Aha, Tam coś wyciął, coś połączył i aha. proszę bardzo, sprzęt I postawiony. zrobił reformer. Tak, dokładnie. No teraz to wygląda już tak bardzo zaawansowanie. Ja nie pamiętam, Mhm. teraz mi wypadło z głowy, w którym roku on umarł, ale no będzie 50 lat. Tak mi się wydaje.
No Dziś. to jest kawał czasu. Ja pamiętam, że oglądałam taki jakiś stary film chyba z lat 70. i tam właśnie ta główna bohaterka była w Nowym Jorku i poszła na zajęcia na takim bardzo prostym wtedy, ale Mhm. no to wyglądało jak reformer, więc to nie jest aż taka nowość, jakby się mogło wydawać, prawda? No nie, nie, ale właśnie branża fitness szuka cały czas czegoś świeżego. No, Tak. teraz akurat już znowu nowa rzecz zyskuje popularność. Nie wiem o niej za dużo, tylko nazwę kojarzę, że High Rocks jest teraz na topie. A, tak, tak, tak. No to E, jest. To jest chyba jakaś tam odnoga crossfitu, tak myślę, tylko że taka Właśnie prostsza wersja tak, trochę. tyle właśnie usłyszałem też. Nie wiem o tym za dużo, ale właśnie w pewnym momencie ten Pilates stał się bardzo popularny. Tak, tak, tak. Ale i to kolejna rzecz. Ludzie bardzo często mówią, że nie idą na Pilates, tylko idą na reformery. Mhm, okej. Czyli to jest kolejna nazwa. Idę na reformery. Chodziłam na reformery już tam lata, rok czy Mhm. dłużej. Także tak, no, i bardzo często tak naprawdę tak, nie chodzicie na Pilates, chodzicie na reformery. No właśnie o to też chciałam zapytać, tak, no może to jest takie kontrowersyjne pytanie, ale Pilates no, stał się szalenie modny w ostatnich latach i takie odnoszę wrażenie, że po prostu wysyp tych instagramowych, wiralowych studiów jest no, niesamowity. Tylko, że ten Pilates może już przestał być jakby treningiem, a stał się bardziej jakoś taką częścią modnego lifestyle'u. Tak. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no jak uważasz? To znaczy, jeżeli właśnie są ludzie, którzy chodzą tam, Mhm, właśnie, żeby zrobić sobie zdjęcie, i jeżeli tak. jest za ciężko, to już znaczy, że coś jest nie tak, a z drugiej strony będą dookoła mówili, że ja chodzę na Pilates tutaj Mhm, i to jest świetna forma, no to tak trochę, nie wiem, no ja mam wrażenie, że oszukują samych siebie mhm. i to jest coś, czego ja akurat nie rozumiem, no bo jeżeli mi się nie chce To nie pracować, idę. tak, no to nie pracuję, a nie, żebym jakby wszędzie dookoła mówił, że coś robię, ale tak naprawdę Mhm. no to tego nie robię. Tak, tak. No, No ale to jest no też, ja też. akurat wchodzimy w te Mhm. media społecznościowe i świat, w jakim żyję. Tak, tak. No to ja też mam takie trochę mieszane uczucia na ten temat, no bo z jednej strony gdzieś to napędza jakby, no wam też klientów, no bo Pilates jest modny, tak? Więc Mhm. każdy, kto działa w tej branży, no to powiedzmy ma teraz taki boom. Ale z drugiej strony, no nie każdy naprawdę chce ćwiczyć Pilates, tak? Bardziej woli właśnie pójść do modnego studia, gdzie były jakieś już influencerki z maczą tutaj sobie na reformerze zrobić zdjęcie i tyle, tak. No, No bo to e, z jakiegoś powodu też no, słyszymy, że Pilates to jest, już słyszałem kilka razy takie określenie, że Pilates to jest ten łatwy trening dla kobiet. tak, tak, tak. Że tutaj się Naprawdę, nie tak. zmęczysz, O, wyrzeźbisz pięknie ciało, ale się nie mm. zmęczysz, tak, że to nie jest jakiś tam hardcore i No i później jak przychodzą na trening takie osoby, to są mm, zaskoczone, tak mi się wydaje, bo bardzo często że są jednak trzeba coś zrobić. tak, małe ruchy, a ciężkie i Mhm. no nie jest łatwo właśnie. Zresztą to kolejna taka wiralowa metoda pokazania mężczyzn, którzy sobie nie radzą na tych reformerach. No to nie słyszałam. Nie widziałem takiego, to Możesz jest coś też powiedzieć na bardzo, ten temat. bardzo często i według mnie to jest raczej zniechęcające. Aha, Czyli pokazują właśnie, że grupa mężczyzn przychodzi na zajęcia i żeby trochę się z nich pośmiać, że oni na tym reformerze się aha, śmieją, że nie mają siły, żeby wykonać jakieś ćwiczenie. I tak, aha. no mężczyźni, którzy zobaczą to wideo, no ja mam Mhm. wątpliwości, czy czują się zachęceni, żeby No ktoś tak. jakby Taki czarny PR trochę dla mężczyzn, można powiedzieć. dokładnie. Więc no, to na pewno jest fajne, Ech, można się pośmiać z takiego wideo, ale no, żeby mhm. tak zachęcić człowieka, żeby pójść. No sam Pilates to był przecież facet. No. I jakby tak, on był facetem. Metoda jest zrobiona dla mężczyzn, dla weteranów.
e, II wojny światowej. Plus, oczywiście on też pracował z kobietami, ale też gimnastycy, sportowcy Mhm. w Nowym Jorku to było bardzo popularne w pewnym momencie. I oczywiście, no, oni nie mieli social mediów, więc to wszystko się niosło raczej drogą szeptaną Mhm. i zyskał popularność. Czyli to jest taki mit, można powiedzieć, że ten pilates to jest taki kobiecy trening tylko i bardzo lekki, łatwy i przyjemny, no bo No, ja dla uważam, że mężczyzn jak też się najbardziej. nadaje, tak? No, jeżeli jakby chcemy mieć to ciało sprawne, nie Mhm. tylko też, nie tylko silne, no bo w dużej mierze jaki mężczyzna po zrobieniu serii, jakby w kilku serii ćwiczeń na Mhm. siłowni rozciągnie chociaż ten bark, który jakby przeciążał sobie klatkę piersiową, wyciskając tą ciężką sztangę na Tak, klatę, bardzo męską i później no jakby nie rozciągnie tych mięśni i to mhm. wszystko się zamyka. Tutaj głowa Tak, no potem jest problem tak naprawdę, żeby się, wiesz, schylić do podłogi, żeby sobie ten but zawiązać, no bo ścięgna nie dają rady, no. tak i jakby mięśnie są już też tak poskracane, no, Tak. że no, nie mamy tego. No i praca na tym reformerze, na tych innych sprzętach pomaga i zmienia też bardzo sylwetkę. To jest jeden z takich bardzo ważnych punktów Pilatesu. To jest zmiana sylwetki i tego, jak się poruszamy na co dzień. Mhm. A ty się spotkałeś w ogóle z takim mitem, że, czy może stereotypem, tak, że pilates jest niemęski? Mm, no tak, tak, no jechałem taksówką, wiesz, jak zaznaczyłem, że nie adres, tylko wpisałem Studio Aha, Pilates jako aha, docelowy tam nasz cel. lokalizację. Mhm. Tak, no to oczywiście taksówkarz zagadał i właśnie powiedział, że to jest takie to same kobiety i tam, no ja tak jak dałem gadać, stwierdziłem, że nie mam szans na przekonywanie. E, tak to od razu Mhm. słychać po energii, jakby Tak, tak, że ktoś już wie swoje i po prostu. tak, więc jakby tutaj nie próbowałem w ogóle wchodzić Mhm. w dyskusję. No ale o balecie też się mówi, że jest niemęski. No ja uważam, że balet Mhm. jest szalenie męski i po prostu te niektóre role męskie, no to w Majerlingu na przykład, czy Damie Kameliowej, no to są no, mega męskie role. Ale gdzieś tam jednak ten stereotyp, że to jest niemęskie. Tak, no jest, oczywiście, no i ze stereotypami będziemy chyba zawsze walczyli, zawsze były Tak. jakieś stereotypy, zawsze będą i zawsze na pewno jest dużo wyjątków, czyli tych osób, które właśnie pod ten Mhm. stereotyp nie wpadają i zawsze tak będzie. A myślę, że trochę się to zmienia i trochę więcej facetów chce ćwiczyć pilates, jest bardziej świadomych ciała, że jednak no, oprócz tej męskiej sztangi, tak, no jeszcze by się przydało rozciągnąć czasem, tak, popracować nad innymi aspektami No ciała. ja pracuję z kilkoma mężczyznami i jakby ci, z którymi pracuję, no mamy świetną energię. Jakby taką, że Mhm. dobrze nam się pracuje. I są to mężczyźni, jeden z nich regularnie trenuje sztuki walki. Mhm. Czyli męski sport. Bardzo męski sport, tak. Inny też na siłowni jest, tam 2 razy w tygodniu na siłowni, raz Mhm. właśnie robi pilates, plus jeszcze chyba biega. Tak, biega tak też jakby hobbystycznie powiedział. O tak. No, a inny mężczyzna jakby no, nie rusza się na co dzień za dużo, ale stwierdził, że właśnie pilates to jest to, co jakby pomaga jemu i jego ciału w codziennym funkcjonowaniu. A jakieś inne stereotypy na temat pilatesu jeszcze słyszałeś? Głównie to, że to jest rozciąganie, Mhm. Tylko. e, tak, że to jest no, takie lekkie rozciąganie. E, hmm, to kurczę, dlaczego nie przychodzi mi do głowy? Myślę, że już o tych głównych to chyba powiedzieliśmy, prawda? No Tak, to tak, no jest to jest taki tak, lekki, to jest łatwy, trening dla przyjemny kobiet, trening. to jest rozciąganie Tak. i no, to jest te dwie najważniejsze rzeczy chyba, które tak nadal ludzie z tym to kojarzą. Mhm. A trochę się zmienia ta sytuacja, czy...
No, jakby jak człowiek przychodzi na trening, trochę sobie poćwiczy, no to myślę, że bardzo szybko mu się zmienia Mhm. perspektywa. No ale mm, jednak jeżeli tego nie znasz, To jednak ten stereotyp gdzieś tam tak, siedzi mocno zakorzeniony. no No, czyli wniosek taki, że trzeba przyjść, spróbować, przekonać się na własnej skórze, jak to wygląda. tak. I oczywiście Mm, też wiesz, no, fajnie by było, jakby więcej ludzi ćwiczyło, no na pewno. ale, no ale tak samo ja wiem po sobie, no jeżeli mnie coś nudziło, No no to nie tak. będę tego robił. Nie, jeżeli nie czuję się przekonany do tego, żeby jakąś tam formę ruchu wykonywać, to nie będę. Kiedyś nie lubiłem biegać, w pewnym momencie polubiłem. Lubię sobie Mhm. czasami wyjść, pobiegać. Nie robię tego tak regularnie, jak bym chciał, ale Mhm. sprawia mi to jakąś przyjemność, co też nie każdemu się podoba wyjście na zewnątrz i 40 minut, Tak. czy więcej bardzo często, tak, jakby dłużej, żeby po prostu biec. No to nie każdy No jest to w jest stanie to psychicznie robić. też trudne, tak, no bo to jest jednak monotonne, po prostu biegniesz i No, jeśli biegniesz 40 minut, czy nawet godzinę, czy dwie, bo niektórzy przecież dłużej biegają, no to po prostu dokładnie. można zwariować. No. Także i tutaj jestem też trochę zdziwiony, no bo jak sam powiedziałem przed chwilą, że lubię jak coś jest ciekawego, jak coś się zmienia, Aha. a bieganie jednak tylko czas się zmienia. No tak, czas, no może tam Mhm. dystans, prawda? No, ale jakby to tyle. No i jeżeli postanowię pobiec w innym kierunku, no to się zmieni. No tak. A jednak sprawia mi to jakąś przyjemność taką, więc... Także tak, najlepsze co można zrobić to jest spróbować różnych aktywności Mhm. i no uważam, że Pilates jest ekstra i na pewno jest też wart spróbowania. A jaka jest różnica między pilatesem na reformerze a na macie? Czy w ogóle jeszcze ktoś ćwiczy pilates na macie? No, tak, Tak? tak, tak. I prowadzę też zajęcia grupowe na macie u siebie w studiu, e, ale też prowadzę zajęcia grupowe na reformerze czasami i zaczynam takie zajęcia na reformerze bardzo Aha, często od maty. okej. No Jakby, bo na tej macie, no to tam wiem, że są jakieś levele, tak? Ale to chyba dla instruktorów tylko, że jest jakiś tam mat level 1. a nie, no to tak, oczywiście, że to jeszcze kursy, bo to bardzo łatwo się sprzedaje Aha. kursy w taki sposób, tak? Mat A, level okej, 1, czyli to mat jest level. raczej takie. Tak, to jest głównie po to, żeby sprzedać kurs. Okej. No I tak, no bo jak masz dużo leveli, no to, no, to nie no, się ale raczej. oczywiście, że są ćwiczenia bardziej zaawansowane, są ćwiczenia dla Mhm. początkujących i ten poziom trzeba jakoś tam dostosowywać. Mm, e, no ale fajnie jest też eksperymentować, dać czasami coś trochę trudniejszego do spróbowania. Nie mówię, że każdemu, Mhm. bo jeżeli mam kobietę, która nigdy na przykład nie ćwiczyła nic, już teraz jest po 50 i No tak. fajnie stwierdziła, właśnie usłyszała, że ten pilates to jest dobra forma ruchu, fajna, no to zaczynamy powoli. Bardzo często to jest 5 minut samego oddychania, potem oddychania z jakimś drobnym ruchem, Mhm. też żeby no nie przesadzić, no bo tylko można zniechęcić bardzo często, jeżeli coś za trudnego się da. A to Albo można tak powiedzieć, że ten reformer to jest taki wyższy poziom i po prostu e, najpierw lepiej by było zacząć od maty, a dopiero potem wejść na reformer, czy niekoniecznie? no i właśnie i tutaj po raz kolejny jest ten każdy sprzęt i to, że Pilates jest taką bardzo dość bogatym systemem. Mhm. Tak jak mówiłem, że od każdego zależy, że niektóre ruchy będzie łatwiej wykonać na innym sprzęcie. E, Takie rolowanie z podłogi. Leżymy na podłodze i rolujemy się do góry. To jest Mhm. dość trudne ćwiczenie, żeby wstać z tej pozycji leżącej. Tak, bo to trzeba mieć bardzo silne mięśnie brzucha, myślę, tak. Tak, Ten dokładnie. core. I koordynacja ciała, tego jak zgrać, nawet napięcie nóg w trakcie tego Mhm. ćwiczenia. I łatwo jest je zrozumieć na innym sprzęcie. Na macie nie jest to najłatwiejsze, na reformerze to jest prawie niewykonalne dla wielu osób. Mhm. Ale na Okej. Cadillacu ekstra. Mhm. Na spine korektorze bardzo dobre. Jest asysta i jest jakby to jest osiągalne wtedy. No, także no, znowu są ćwiczenia, które na reformerze wykonamy i będzie nam łatwiej. Mhm.
A są takie, które fajnie jest zrobić najpierw na macie, a potem na reformerze dodać sobie to małe obciążenie, które możemy też zwiększać z czasem. Czyli w zasadzie to zależy bardziej może tak od osoby, tak? Mhm, I jakby jej umiejętności, potrzeby niż od jakiegoś odgórnego systemu, tak? tak, Że trzeba od maty zaczynać. tak. No i oczywiście mamy w studiach takich, gdzie są te zajęcia grupowe, Mhm. zawsze są te poziomy, na które ludzie się Mhm. zdecydują, czyli właśnie ten początkujący, średnio zaawansowany, najczęściej te dwa, no bo na zaawansowane to chyba nie wiem, czy są grupy takie. Może w niektórych studiach. E, No to ważne jest to, żeby mieć to na uwadze, że jest grupa początkująca i dopiero po jakimś czasie przechodzimy na ten wyższy poziom, co ludzie też bardzo często chcą za wcześnie wejść na. Mhm. Czy to jest taki problem osób właśnie początkujących, że one strasznie szybko chcą robić jakieś takie bardziej widowiskowe ćwiczenia na tym Tak, reformerze, no bo po to a przychodzimy. Chcemy sobie zrobić zdjęcie w jakimś, albo no to nagrać siebie w jakimś w imponującym ruchu. szpagacie gdzieś tam Tak, na górze. Mhm. tak. No ale to Jak akurat sobie radzisz z takimi osobami? no, trzeba się nauczyć pokory, czyli trzeba czasami dać może coś troszeczkę trudniejszego do zrobienia Mhm. i jakby spróbować wytłumaczyć, że to jest krok do tego, co ty byś chciał zrobić, nie? A Mhm. jeszcze jeden krok, jeżeli z tym masz problem, no to robimy znowu krok do tyłu i robimy coś jeszcze prostszego. Mhm. No, ale musiałem dużo się nauczyć tak naprawdę po tym, jak zrobiłem kurs. E, no to mam, powiedzmy, mam nazwę ćwiczenia. Mam nazwę ćwiczenia z dopiskiem prep, jako Mhm. preparacja, a Mhm. ja musiałem jeszcze wymyślać ćwiczenia, które są preparacją do preparacji, Aha, okej. żeby jeszcze troszeczkę to ćwiczenie rozbierać i uczyć go jakby w jeszcze prostszej formie. Czy musiałeś się też nauczyć takiej pracy z ludźmi? Bo jednak występując na scenie, no to masz kontakt z widownią bardzo, bardzo szeroko, tak i liczną, ale nie masz bezpośredniego chyba kontaktu tak z ludźmi, prawda? To i mówienie. No właśnie, tak. Tragiczny byłem w mówieniu i w. Ale Bo stresowałeś się, czy o co też, chodzi? też, Aha, też. Jakby, okej. bo ja bardzo mało mówiłem, plus ja jeszcze nie jestem taki szczególnie towarzyski. Że ja nie miałem nigdy dużej łatwości w nawiązywaniu nowych Mhm. znajomości. Czy nie byłeś takim ekstrawertykiem, można powiedzieć, Tak, tak? tak, nigdy. I tutaj jakby jakiekolwiek mówienie było Mhm. dla mnie problematyczne. No, ale cały czas się uczę, więc to też jest fajne, że. No bo tak, jedno to jest jakby pracując w teatrze, już powiedzmy od tego, kiedy nie wiem, zostałem solistą, to czasami byłem proszony o to, żeby wypowiedzieć się do jakiegoś radia o swojej roli. No to jest inne No to. niż kilka godzin pod rząd prowadzić treningi i cały czas mówić. Wytłumaczyć człowiekowi, w jaki sposób ma jakieś ćwiczenie wykonać, krok po kroku. To było dla mnie wyzwanie. Wyzwaniem. Mhm. Dobrze, no zmierzamy już trochę do końca. Tak reasumując, czy każdy może ćwiczyć na reformerze? Czy są jakieś przeciwwskazania? Nie wiem, Nie, wiek, waga, wzrost. absolutnie, absolutnie nic. Pilates jest naprawdę dla każdego. To znaczy, przesadziłbym. Mhm. E, Od pewnego wieku. Mhm. Czyli dzieci może niekoniecznie. Tak, tak. No my jakby najmłodsze osoby, z jakimi my pracujemy, tak żeby naprawdę pilates robić, no to jest te 13 lat. Mhm. 13-14, no bo no mniejsza osoba nawet na tym reformerze się nie położy, no bo jak nie sięgnie No nogami. tak, no bo jeżeli jakaś, nie wiem, no sześcioletnie dziecko przyjdzie, prawda, no to No może być. nie, No ale też na siłownię dzieci nie chodzą, więc to jest tak, chyba logiczne. tak, ale jeżeli ktoś mniej, jakby, że młodsze dzieci, no bo szkołę baletową zaczynamy w wieku 10 lat, No no to tak. jeżeli przyjdą, zgłoszą się do nas młodsze właśnie dzieci, no to pracujemy, mamy też jakby poza pilatesem, no bo jakby młodsze dzieci nie ze szkoły baletowej raczej do nas nie przychodzą. Mhm. Jakby to jest Może zaczną, ważne. tak? Ale nie, no jeżeli przychodzi do nas ktoś ze szkoły baletowej, to mamy repertuar innych ćwiczeń, Mhm. które no, też my jesteśmy Takie w stanie. bardziej pod taniec może, tak? Dokładnie, tak, tak.
To plus łączymy to jednak trochę z tym pilatesem i też jakby jesteśmy w stanie pracować. No ale reformer czy właśnie to Wunda Chair, o którym wcześniej wspomniałem, no to jest Mhm. elementy dla dzieci. Okej. No a powiedz, Patryk, przychodzi do ciebie facet i mówi: Słuchaj, ja to bym chciał przypakować, ale na siłowni to jakoś tak nie lubię ćwiczyć. Czy na reformerze się da? Zwiększyć masę mięśniową, tutaj, żeby wiadomo, ten biceps był większy, tak, sześciopak i tak dalej. No to średnio, szczerze mówiąc. No jakby Mhm. jeżeli chodzi o budowanie masy i takiej tej siły, którą jesteśmy w stanie budować na siłowni, to jest bardzo często jak to się, zapomniałem jak to się mówi, do tego momentu pracujesz, gdzie mięśnie już ci się poddają. Do upadku takiego Tak. mięśniowego. Mhm. A tutaj na reformerze, jeżeli jesteś na jadącym wózku Mhm. i utrzymujesz te pętle tak w bardzo niestabilnej pozycji, sam walczysz troszeczkę z równowagą, no to nie chcesz robić do tego momentu, gdzie upadasz, no bo upadniesz albo w tył do dziury, albo na sprężyny spadniesz lub gdzieś z boku Czy też. to by było niebezpieczne? Tak, tak, więc tutaj No raczej ale te sprężyny no, też mają jakiś tam poziom regulacji i pamiętam, że jak ja ćwiczyłam na reformerze, no to czasem to było no, mega ciężkie, tak? tak, Więc tak. gdzieś tam tą siłę też chyba się pracuje nad tym i wzmacnia, tak? No i oczywiście ja sobie zwiększam te sprężyny tam, jeżeli pracuję nad bicepsem, Mhm. no to dodaję sobie dość sporo. No ale tutaj akurat dochodzi to, że jeszcze muszę mieć mocny brzuch i mocne nogi, żeby tam w jakiejś Mhm. pozycji się utrzymać i pracować. I sam nie chciałbym też dochodzić do tego momentu, gdzie już nie jestem naprawdę w stanie zgiąć ręki. Mhm. Tak No jak z tak. handlem, że jak mam handlę w ręce czy sztangę, no to jestem w stanie, że ta ręka się trzęsie, ona już jakby nie idzie No dalej. ale hantel możesz po prostu wrócić tak i Dokładnie, upuścić go przed siebie no i właśnie. jest ten. A tutaj Mhm. tak, jeżeli mięsień by mi odmówił nagle i bym puścił to, no to stawiam siebie w niebezpieczeństwie. No tak, czyli po prostu jest to trening na trochę inne aspekty sylwetki. Tak. Masę robimy na siłowni. No i Y, no właśnie to jest to, co mówiłem, że uzupełniamy tutaj. Tutaj zyskujemy i Dokładnie. kontrolę i no też często ludzie mówią o tej takiej smukłej sylwetce. Jeżeli chcesz Tak. smukłą sylwetkę, to z tym się nie zgadzam, ale jeżeli chcesz poprawić sylwetkę, z tym się zgadzam. No bo to Mhm. nie smukła, ale na pewno wyprostowana i taka, Mhm. No taka ale taka stabilna. podrzeźbiona może No bardziej. trochę tak, trochę tak. No to jak najbardziej chyba tutaj ten Mhm. reformer się spisze, prawda? Może. Okej, dobra. Na koniec powiedz po prostu coś o swoim studiu, które prowadzisz wraz z żoną. Notabene również byłą tancerką Teatru Mhm. Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Gdzie się mieścicie? Co oferujecie? Jak W tej was można chwili, znaleźć, zapisać się na zajęcia? w tej chwili jesteśmy na ulicy Noakowskiego 16, Mhm. no, w Śródmieście chyba. Tak, centrum Śródmieście. Mhm. E, no, znaleźć nas można chyba najłatwiej na Instagramie pod nazwą Infinity Pilates Studio. Tak, będzie tutaj otagowany też. I no i co? I to jest Pracujemy raczej takie kameralne studio, prawda? Nie bardzo, macie bardzo tam kameralnie. 50 reformerów, tak? Nie, właśnie mamy po jednym egzemplarzu reformer, krzesło, Cadillac Mhm. i spine corrector. I głównie pracujemy właśnie personalne treningi, no ale na macie też potrafię jakby popracować Mhm. w bardzo małej grupie, bo tak jak ja pracuję w 3-4 osobowej grupie na macie i jak widzę ogłoszenie jakiegoś studia, które pisze, że mamy kameralne grupy do 10 osób, Aha. to słowo kameralne mnie bardzo. Już ci nie pasuje. Znaczy, nie, to, że nie pasuje, no bo to jest nadal Mhm. mało, może 10 osób, no No ale tak. przy moich 3-4, to ja nie wiem, jakiego słowa mam używać.
Wtedy. Jaka jest przewaga takiego kameralnego treningu albo w ogóle treningu personalnego nad zajęciami grupowymi, gdzieś tam na siłowni oferowanymi? Pełna uwaga. Mhm. Jakby jeżeli tego szukamy i jakby to sobie cenimy, czyli ten właśnie ten szczegół, który jest w stanie bardzo dużo zmienić, no to myślę, że to jest największa zaleta. Oczywiście te No i treningi też personalne. indywidualne podejście, No prawda? właśnie to, że pełna uwaga, ale tak, to miałem na myśli, bardzo indywidualne podejście. Tak, trening jest zupełnie pod tą osobę. Jeżeli ja widzę w trakcie treningu, że ktoś sobie z czymś nie radzi i albo chce poprawić coś, no to wtedy Mhm. nad tym pracujemy, skupiamy się nad tym, chcemy, żeby to się polepszyło. A jeżeli ktoś przychodzi na grupowe treningi, no to no nie ma miejsca na to, żeby jakby. Mhm. Każdy po prostu musi ćwiczyć tak jak może, jak mu wychodzi. Nie No, ma tego feedbacku takiego tak, no ja akurat jak bezpośredniego. prowadzę grupowe treningi, no to staram się, żeby zauważać to, z czym każda z osób jakby się zmaga i Mhm. pomagać, no ale to nie jest, no jeżeli mam 8 osób, no mamy 50 To minut. już, no właśnie, No to już się nie da trochę. tak, no muszę tą uwagę jakoś podzielić, jeszcze dbając o bezpieczeństwo każdego z uczestników. A powiedz jeszcze na koniec, czy uważasz, że były tancerz klasyczny będzie po prostu lepszym instruktorem Pilates ze względu na tą swoją pracę z ciałem przez tyle lat, znajomość tego ciała, umiejętności ponadprzeciętne, no bo jednak gdy tańczysz balet, no to no moim zdaniem to są już takie umiejętności wykraczające poza to, co jest w stanie zrobić przeciętny człowiek, nawet aktywny fizycznie. No i tutaj to jest też taki bardzo. Że taki kij w mrowisko trochę, tak? Bo też nie chcę, żeby się Nie, jacyś nie, to tam jest, to inni jest instruktorzy trudny obrazili, temat, nie, bo prawda? wiesz, czy ktoś, kto był dobrym tancerzem, będzie dobrym nauczycielem baletu nawet. No nie Nie, zawsze, nie zawsze. no właśnie, i to jest to, oczywiście ja znam swoje ciało, ale czy to oznacza, że będę wiedział, jak działa ciało innego człowieka? Mhm. Mm. Wiesz, u każdego jest inaczej i też trener personalny ogólnie na wielu dziedzinach jest taki, że potrzebujesz chemię z danym człowiekiem, czy Mhm. nawet O tak, to nauczycielem jest. baletu. Jeżeli podoba ci się to, w jaki sposób ktoś prowadzi zajęcia, to nawet jeżeli ten człowiek nie jest najlepszym trenerem i nie ma jakiejś Mhm. gigantycznej wiedzy, ty lubisz jego zajęcia. Nie? Tak, tak, no to Bardzo jest często tak jest. prawda. I no wiesz, ja co prawda widzimy teraz też bardzo często, te szkoły tańca się też pootwierały. I, Tak. i jakby jak widzę, jak ktoś ten balet uczy, nie? A no jakby sam nigdy ani w szkole baletowej nie był. No, to jest oddzielny E, temat, myślę, tak, bo no ale wiesz, tutaj jest trochę tego samego, nie? No bo znaczy, oczywiście no ja tutaj to ja bym powiedziała, że to już jest trochę takie oszukiwanie klienta po prostu, bo jeżeli ja widzę akurat balet, tak jakiegoś, masz na myśli, no tak. tak, mam na myśli balet, wiesz, jakiegoś pana z Ukrainy, który otworzył swoje studio i nagrał rolkę, jak zrobić ćwiczenie Battement D, czyli Tak, podstawowe przy widziałem, drążku. widziałem. No, ja bym się wstydziła, tak? Jako amatorka, ja bym się wstydziła takie Mhm. wrzucić do siebie na No wiesz, bo Instagrama. ty już też od lat ćwiczysz balet. No tak, ale no Jakby, też mam świadomość swoich błędów i jakby wiem, jak to powinno wyglądać, ale, prawda? ale No, dużo osób z dużo mniejszym jakby nawet doświadczeniem niż twoje, wiesz, już są takie, że ja jestem gotowy. Tak samo w tak, to w też, świecie pilates. też są amatorki, które stwierdziły, że no już tam ćwiczę 8-10 lat, no to czemu nie zostać nauczycielem baletu? Mhm, dokładnie. A w pilatesie jest to samo. Na Mhm. takim etapie, że no ja już 2 lata tutaj uczę, jakby prowadzę treningi, to teraz otworzę swój kurs nauki nowych instruktorów. Napiszę e-booka jeszcze. Tak, no to jest kolejna rzecz i jakby uczą kolejnych instruktorów samemu, nie mając tak naprawdę zbyt bogatej wiedzy. Tak. I jakby no ale także wyszliśmy bardzo głęboko w ten temat.
Myślę, że moja wiedza i moja znajomość ciała na pewno mi bardzo pomaga. Mhm. Czy będę lepszy od kogoś, kto tej wiedzy nie ma? Nie wiem. Bo z No, drugiej osoby, ktoś, kto tej wiedzy nie ma takiej praktycznej, dużej jak ja, mhm. są ludzie, którzy bardzo będą się przykładali wtedy do wiedzy teoretycznej. I wiesz, tą anatomię dużo lepiej poznają niż ja. E, i, i, I może nie rozumieją tego ruchu tak jak ja, tak jak Mhm. Masza, że naprawdę my ten ruch rozumiemy, jakby, kurczę, Wiesz my co, też. ja przepraszam, że ci przerwę, ale tak jak ja patrzę na wasze rolki, tak, wasze zdjęcia, jednak ten ruch tancerza klasycznego jest inny, naprawdę. I po prostu wy na tym reformerze wyglądacie inaczej niż ktoś, kto nie był tancerzem. I no nie wiem, z czego to wynika, tak, ale to jest po prostu inna jakość ruchu, no. No, a z jednej strony mam wrażenie, bo usłyszałem takie komentarze, że o, ja nigdy nie będę tak robić jak ty. Mhm. No nie będziesz. Jakby tak jest zupełnie serio, wiesz, no. Jeżeli przychodzi do mnie człowiek w wieku tam 40 lat i nigdy wcześniej się nie ruszał i No słyszę taki właśnie. komentarz, no to ja mówię, no nie będziesz. Ja mam za sobą No ale to 20 jest lat, prawda, to nie jest złośliwość, tylko to jest po tak, prostu stwierdzenie faktu, prawda? tak, I to ale myślę, możemy też odnieść do tego baletu amatorskiego, no, że żaden amator no, nie będzie taki jak tańcerz zawodowy i też myślę, że chyba naszym celem no, nie jest osiągnięcie poziomu profesjonalnego, bo co nam to da, tak? no tak, bo jeżeli w wieku tam po 30 człowiek Tak stwierdzi, się zaczyna, no to no to tak, nie osiągniesz poziomu pierwszego tancerza. No, no, ja tak. myślę, że w ogóle nie osiągniesz tego poziomu zawodowego po prostu, bo Mhm. to ciało już jest ukształtowane i tutaj już, no co bym na przykład ja nie zrobiła, no to ta stopa mi się no, nie zrobi taka jak u No tak, Maszy na przykład, tak? jesteś coraz lepsza i jakby Tak, uczę tak, tego, no ale ale tak naprawdę, co jest bardzo ważne i czego ja się uczę w Pilatesie, mhm. im lepiej coś robię i im więcej rozumiem, tym rozumiem, jak długa droga mnie jeszcze czeka. I To jest chyba pokora, myślę po prostu. chyba tak, że widzę jakby jak duże braki ma moje ciało. Mhm. Jakby, No, a jednak twoje ciało, no mówmy się, mhm. jest na poziomie dużo, dużo wyższym niż No, że, tak, ciało no, przeciętnego oczywiście jestem Kowalskiego, tak? sprawny, tak? Jestem sprawny. No, sprawny to mało powiedziane. I, i, I jeszcze mam dużo do nauczenia, jakby właśnie o tej anatomii, o której wspomniałem, że chcę ją coraz lepiej poznawać, bo na moich kursach ją tak naprawdę tak troszeczkę Po uczyłem się, łebkach. nadal Mhm. tak, ale chcę w to jeszcze więcej tego poznać, no bo w balecie nikogo nie interesuje, jak mięśnie pracują. Mhm. No to też jest dziwne, tak? No bo to jednak gdzieś w szkole powinny być takie, no może To zajęcia nie takie jak na medycynie, wiadomo, no mhm, ale takie, wiesz, ogólne, żeby po prostu wiedzieć, no, który mięsień jak się nazywa, tak? Jaki mięsień tak. trzeba zaangażować, żeby zrobić to i to, no. No To bo by tu pomogło chyba. na kursach, jak miałem kursy i ten dzień, kiedy już codziennie robimy ćwiczenia na macie, w Mhm. trakcie kursów. I ten dzień, kiedy robiliśmy anatomię i później położyliśmy się na matę, oj, to co się działo w mojej głowie, to było niesamowite. Jak otwiera się po prostu ta świadomość, jeszcze lepiej. Więc na pewno to poznanie chociaż trochę anatomii i jakby jak działają mięśnie bardzo pomaga. Więc w szkole baletowej to jest kolejna rzecz, która by się przydała. Albo przynajmniej, Tak, by no. nauczyciele to wiedzieli. A no właśnie, tak. No bo dzieci wiadomo, no nie możemy oczekiwać od Mhm. dziesięciolatka, że będzie wiedział, gdzie jest mięsień czworogłowy czy dwugłowy, tak? No, Ale nauczyciele tak, rzeczywiście. Słuchaj, Patryk, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Myślę, że była bardzo ciekawa. No i co, reasumując, zapraszamy do Twojego studia Pilates. Też ta rozmowa pod koniec no, służyła temu, żeby może też tak dać ludziom do myślenia, że czasem
lepszy jest taki profesjonalny instruktor, który rzeczywiście poświęcił jakiś czas na też doedukowanie się i rzeczywiście posiada tę wiedzę, a może niekoniecznie jakieś tam instagramowe studia, Tak, bo które są jak już modne, coś ale robimy, to róbmy to na poważnie. Jakby, no chyba, że dokładnie, tak. oszukujemy siebie i Tak, no czy chcemy tylko zdjęcie, czy może jednak trochę z tym ciałem popracować? Więc zapraszamy do Patryka, do Maszy. Bardzo fajne kameralne studio, pełen profesjonalizm. No i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. no, dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.